Tutaj moja grupa wsparcia po prawej stronie. Patrz, takiego kleszcza to chyba ja jeszcze nie widziałem. I pytam go, czy w latach 80. ciężko było wyjechać z Mali. Mówi, że pytam go jeszcze o kwestię bezpieczeństwa. Jak było kiedyś w Mali? On mówi, że kiedyś to było... Witam Państwa bardzo serdecznie. Opa! Witam serdecznie. Pozdrawiam stałych i nowych widzów, moi drodzy. Witam Was w nowej serii Burkina Faso z Jak to daleko. Pomimo, że jeszcze jesteśmy, szanowni Państwo, na terenie, że tak powiem, Mali. Miałem nie kręcić smurfów, ale kurde, wciął mi się ziomek. Dobrze, że mnie nie zatrzymał. Tam jest z tyłu posterunek. Kurde, aż się zgrzałem, jak go zobaczyłem. Mordula. Słuchajcie, zaczynamy nowy odcinek. Jestem jeszcze w Sisas, czy jakoś tak, w Mali. Kurde, ale pogoda się schrzaniła. Ale robimy tak zwany szturm na granicę jeszcze. Mamy dosłownie 40 minut do tego, że się ściemni. Kurde, jaka pogoda zła. Kierowniku, gdzie ty się wpakowałeś? No ale dobra, próbujemy. Jak nie, to spanie w buszu dzisiaj. 45 km do granicy z Burkina Faso. Proszę trzymać kciuki, zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podać odcinek dalej, żeby paliwo do kierowniczych sandałów cały czas płynęło. Paliwo na autoryzowanej stacji 700 cefa to jest około, moi drodzy, 4,50 zł. I ogólnie prawie w całym kraju tyle kosztuje. Czasami 750, ale nie jest ustalone odgórnie przez rząd, ale trzyma się w pewnych ramach. Oczywiście na Shellu jest najdrożej. Messi! Był Messi, nie ma Messiego. Gdzieś musimy kupić zapasy wody. Tylko że nie ma tutaj gdzie. Mamy wodę. Można jechać dalej. Sprzedawca do mnie mówił, że jak ty z Polski, to ja do Polski bym na robotę pojechał z bratem. Ja mówię, dziku, u mnie nawet na kanale ludzie po francusku nie mówią. Jak ty w tej Polsce chcesz się tam dogadać? On mówi, że nie ma problemu. Ja mówię, podróżować bez języka można, bo ja tak robię. Ale robotę robić, to nawet zamiatać trzeba się komunikować plus minus na poziomie takim A1, A2. Nie no, takim A1 to na A2 trzeba znać język w pracy. A druga kwestia, mówię, wariacie. Mówię, nie wiem, czy się na robotę wpuszczą tam, no bo nie masz papierów. On mówi, no nie mam, ale może na boku się da ogarnąć. Ja mówię, dziku, na boku to jeszcze drożej niż nie na boku. Bo taka prawda, no. Dobrze, że w tej Afryce rysunki są dla analfabetów. To ja przynajmniej nie mam problemu, żeby namierzyć na przykład piekarnię. Voilà. Co, język trzeba znać? Normalnie bagietkę sobie kupimy. Piekarnię. Można powiedzieć, że jak w Indiach. Tutaj moja grupa wsparcia po prawej stronie. Ale próbują mi pomóc, ale jakoś nie idzie. Coś tutaj kierowniku nie działa. Panowie w szóstkę pomagają. Deszcz, miejmy nadzieję, że nie przyjdzie. Ale chyba będę musiał taksówkę wziąć motorową i wyjechać za miasto. Bo to ja innej strategii nie widzę, jak mi się to nie uda przed nocą. Panowie? Coś chcielibyście dodać? Nie? Okej. Łapiemy dalej, ty. Najgorsze, wiecie co jest? Że miasto kończy się dopiero za 7 km. Ale deszcz pada. No nie sądziłem, gdyby ktoś mnie zapytał, to w życiu bym nie powiedział,
że będzie taka ulewa. Zimbabwe. Że będzie taka ulewa, słuchajcie. Żeby była jasność, wycieraczki mam nie działają. Bo one nie są potrzebne tutaj z reguły. Ale pada. Ja pierdzielę. Tutaj też zalatuję. Idę do środka, do chłopaków. Wizyta to wizyta. O kurde, jaka burza. Burza. Teraz jak the photo. Tu. Aha. O. Widzicie? Jak błyska? Kurde. Komedia totalna. Się w Afryce narobiło. Kierowniku, jakie opcje? Odpowiedź A, szukanie miejsca na namiot. Odpowiedź B, szukanie namiotu na miejsce. Odpowiedź C, miejsce, namiot, szukanie. Trudna decyzja, naprawdę trudna. Wybieram odpowiedź A, bo brzmi najbardziej racjonalnie. Nie jadę, bo jest ciemno jak pod sandałem. Idę znaleźć miejscówkę na namiot i jutro będziemy szturmować tą granicę. Bo bez sensu jechać, wiecie, po nocy, świrować. W nocy i tak się nikt nie zatrzyma. Ludzie się boją. I to jest... Wszędzie na świecie działa to tak samo. Czy to będzie Afryka, Azja, Afganistan, Pakistan, Ameryka, czy Brazylia. Nie zatrzymają się. Srają po gaciach i tyle. Nawet jeżeli jesteś biały, to w nocy to i tak brzmi to jak szemrany jakiś podstęp. Niby spoko, ale nie spoko. Wylazłem z miasta, ale Andrzeja jeszcze słychać z meczetu. Problem pojawia się tego typu, że jak pada deszcz, no to co wyłazi? Skorpiony wyłażą. I to wbrew pozorom nie jest tak, że skorpiony lubią suche, tylko skorpiony się chowają przed suszą. Węże też nie są takie, że lubią suche, tylko one się chowają przed suszą. No i rzecz jasna ze skorpionami, tak jak powiedziałem, też tak jest, kurde. I najgorsze jest to, że ja teraz w takim bush idę, gdzie tego gówna może być bardzo dużo. Ale muszę jeszcze odejść trochę dalej pod jakiś mangowiec. Tam widzę jakiś duży mangowiec. No i się schronić, po prostu pod namiotem pójść spać. No, widzę tyle, co wy widzicie. Czyli tyle, ile nic. To lekarstwo, to antidotum na skorpiony to jest jedno, a na węże jest antidotum inne. W zależności jaki cię dziagnie wąż, nie? No to tak to działa. Najgorzej, wiecie, skorpion to jeszcze pół biedy, ale jak wąż dziagnie, to już lipa totalna. Kurde, i one tak, o wiecie, najgorzej jak natrafisz, nie? Jak przetną się drogi. Trzeba hałas robić, to zwierzęta po prostu powinny poczuć drgania. Zasada 846 podróżowania. Nigdy nie łaź po buszu w nocy, zwłaszcza po deszczu. Zapomniałem wspomnieć o pająkach. Proszę bardzo, jak zasuwa jakiś dzikus. Widzieliście? O, tutaj jakiś kolejny na żer. Co to w ogóle za konik polny? Ale kurczę, jakie miał szczękoczułki. Ciekawe. No tutaj też nie stawiamy, bo do namiotu jeszcze wlazą, przegryzą tą moskitierę. Słuchajcie, no nie to, że ja jestem jakiś wymagający bardzo, bo akurat w tym przypadku no to wymagającym chyba nie można być. Co to za drzewko? Dobrze, to nie jest owocowe. Idealnie. Wiecie, jak jest z owocowym? Dobrze, obstrane? No to idealnie, że obstrane. To znaczy, że tutaj można się schronić przed deszczem. O, tylko najgorsze jest to, że będą mi z liści skapywać te krople. Więc na jedno dobrze i na drugie niedobrze. Co to za jakieś ćmy, ty? Do czego one tak lecą? Obadajcie na to. Szalone, ty. Proszę, jak miejscowa ogarnięta. Naciągnięte fest. Na śledzie. Voilà. Osłonięte od wschodu słońca. Zobaczcie, jak pod drzewem sobie rezydencja stoi. Dobra, ja zmykam. Mam nadzieję, że deszcz ustanie. O, tutaj śledź wyskoczył, bo z kijka zrobiłem, no ale mrówki też chodzą, łażą. No niedobrze. Miejscówka nie jest idealna, ale też nie najgorsza. Drodzy widzowie, ja zbieram się do spania. To jest definitywnie moja ostatnia nocka w Mali, ze względu na to, że jutro już zrobię wszystko, żeby przejechać te 40 km do granicy.
I my się słyszymy dosłownie za 2 sekundy kolejnego dnia. Wy, moi drodzy, pozostańcie przy odbiornikach, bo tutaj tylko 9 godzin snu kierowniczego i jedziemy dalej, dobra? U was dosłownie 2 sekundy. Co to jest za życie takie niefortunne? Trzymajcie kciuki, żeby jutro za 2 sekundy u was nie padał deszcz, bo jak będzie padał, to będzie totalna lipa, bo będzie wszystko mokre. A tutaj, moi drodzy, wszędzie tam, gdzie piasek i pył, to się robi taka kleista kasza, dosłownie taka afrykańska. I to jest po prostu wszędzie. To się przykleja jak szalone, jak glina, buty, bluzka, sprzęt, wszystko. Jeszcze namiot będzie do tego brudny cały. Miejmy nadzieję, że to słońce jutro jednak wyjdzie i nie będzie takiego długofalowego deszczu. Dobra, siadam sobie do jedzonka, to mięsko jeszcze zjem, bo wziąłem do plecaka. To, co widzieliście na odcinku. I bagietkę tą, którą kupiłem w piekarni. No, najgorsze jest to, szanowni państwo, że baterie mi się wyczerpują. Tak jest, w mikrofonach, we wszystkim, w telefonie. No ale to nic, damy radę. Słyszymy się za chwilę. Dobrej nocy. Kto sobie ziemnął? Kierownik, godzina 6:20. Dacie wiarę? No bo poszedłem spać z kurami o 20:30. Więc i wstałem po Bożemu, że tak powiem. Ale śpiwór się dzisiaj przydał. Tropik też się przydał. No bo tutaj tak zwanej flory i fauny między tropikiem a siatką moskitierą to mam sporo. No dobrze, chyba najwcześniej wstałem w tym roku, że tak powiem. W podróży. Bo normalnie to ja nie wstaję o 6:30. 6:20, 6:30, abstrakcyjna godzina. Ludzie jeszcze śpią, bez sensu. Ale tak wyszło, to tak wyszło. To trzeba jechać. Zaraz wam pokażę, jak wygląda otoczenie wokół namiotu. Ale muszę najpierw spakować śpiwór i skręcić matę. No więc dzień dobry, zapraszam na drogę. Lipa jest taka, że wszystko jest wilgotne. Wszystko jest wilgotne, moi drodzy. Jeżeli ja tego dzisiaj... No ładnie. Co wy tak latacie? Jeżeli ja tego dzisiaj nie wysuszę, wiecie, co będzie efektem? Będzie cuchnęło wszystko. Cuchnęło. Tak jest sprawa. I tego nie przeskoczysz. Bo to jest delikatnie wilgotne. Ale będzie cuchnęło, nie będzie delikatnie cuchnęło. Będzie cuchnęło fest. Tak jakby to było, nie... przemoczone do suchej nitki, niestety. Na szczęście jeszcze nie wali. Kurde. Ręka mi się zablokowała. O, jeszcze koszulkę porwę, żeby było. No i najważniejsze w ciągu dnia, na zębów, przed umyciem zębów, antyperspirant, 17 warstwa. No bo gdzie ja miałem się umyć? Było mi się umyć, no to więc, ale się... A, człowieku, pierwsza świeżość, pachnie. No tutaj jeszcze trochę dorzucił. A jest dobrze, nikt mi nie zarzuci, że się nie myłem. Przynajmniej do 12. Taka zasada pierwsza. Sprawdzić, co tutaj łazi. Patrz, takiego kleszcza to chyba ja jeszcze nie widziałem. Obadajcie, jaki wielki. Mordo, jaki ty jesteś ogromny. Co, chciałbyś się wbić w nogę kierownika? To by było trzeba amputować. Druga zasada. Sprawdzić, czy nie ma małych skorpionów w sandałach, bo były wystawione. Wy się śmiejecie, ale wy macie swoje problemy, ja mam swoje problemy. Proszę bardzo. Dobra, czysto. Ale wielki, co? Zobaczcie, no mój paznokieć, a Antoniego wielkość. Poznęcam się trochę. Mordo, ba. Rozumiem, że można było sobie 500 innych miejsc znaleźć, ale akurat wybrał tutaj tą miejscówę. Tutaj tak. Mango. To nie jest mango. Tutaj jest pole. Tam jest pole. No i pole raz jeszcze pole. Sytuacja z Antonim, no to jest proste. Antoni, że tak powiem, na żółtych papierach
Antoni, nie świruj właśnie na patyk, bo jesteś tak zwanym imigrantem niechcianym na namiocie. Więc niech ci, że tak powiem, życie miłe. Trzymaj się. Tak wygląda wilczy list w mali u kierownika. Patrzcie na to. Widać. Świeże, świeżutkie. Nie? Zobaczcie. Szła krowa. Szła tutaj. Pod samym praktycznie wejściem. Zobaczyła, że tu, gdzie sobie sra, jest zajęte. Więc przeszła obok i poszła. Postawiłem namiot pod drzewem deszczowym, tak się przynajmniej nazywa w polskim przekładzie, dlatego że nie ma owoców, w sensie ma owoce strączki, ale to nie teraz nie czas do tego drzewa na owocowanie. Nie jest to naturalnie występujące drzewo tutaj, tylko przyszło oczywiście z Ameryki Południowej. Ale z Ameryki Południowej dużo jest takich inwazyjnych. To nie jest drzewo inwazyjne. To jest drzewo ozdobne, to jest drzewo cieniodajne. Cieniodajne to znaczy dające cień gdzieś na sawannie, gdzieś w buszu, gdzieś na podwórku. I pamiętajcie, jak jest deszcz, jak jest wichura tropikalna, to nigdy nie stawiamy namiotu pod drzewem owocowym. Myślę, że wiecie dlaczego. Bo gdyby takie drzewo zaczęło zrzucać owoce w czasie takiej wichury tropikalnej, to zaraz wam pokażę, co by było. To, moi drodzy, niektóre z tych mango najzwyczajniej w świecie by uderzyło w wasz namiot. Voilà. Tutaj było więcej mango. Ktoś, widzę, już z rana był. Kurczę, niesamowite, zobaczcie. I ten ktoś widział, że ja tam jestem. Nic nie podszedł, przynajmniej nic nie zaczepiał. Ciekawe. Ciekawe. Może byśmy mango się poczęstowali, że tak, jak już tu jesteśmy. No leży trochę tego mango na ziemi. Ale wziąłbym na przykład to. Pięknie się prezentuje, nie jest uszkodzone. Ale lipa, no. Nie mam jak umyć. A wiele chorób w Afryce, wiele przebojów żołądkowych bierze się, moi drodzy, z czego? No z tak zwanych brudnych rąk. I to jest coś, czego trzeba bardzo często przestrzegać. Ale nie tylko w Afryce, ale i w Polsce, moi drodzy, i w Polsce. Czyste ręce, zdrowe ciało. To ci wtedy, kierowniku, umysł zdrowy też będzie. Dobra, idziemy na drogę. 7 rano, ranny ptaszek widzę, ale wyspany ja dzisiaj jest. Powiem wam, że w Afryce podróżowanie i spanie pod namiotem to sama przyjemność. Serio. Czy wy to widzicie? Czy wy to słyszycie? Deszcz zaczął padać. 7:10. Czego krzyczysz? O, ale mrowiska, ty. Kurde, że ja wczoraj to nie wdepnąłem jedno, że tak powiem, po szyję. Tutaj już mamy drogę. Tutaj jakieś drzewo poległo. Wiecie co? W Afryce jest spoko to, że nawet gdybym się nie mył przez 3 tygodnie, to i tak będę wyglądał na czystego. Gdybym przez 3 tygodnie na autostopie jeździł po Polsce, to już by gorzej było. Ludzie pewnie by nie chcieli brać. A tutaj elegancko. Nie ma żadnych jakichś takich zawyżonych, że tak powiem, wymogów. No i serce mnie to cieszy. O, ziomek 2 stawia, czajcie? Ziomek tam 2 stawia. Patrzcie na to. Pokażę wam coś bardzo ciekawego. Koleżkę przyłapaliśmy na tak zwanym gorącym uczynku. Zobaczcie, to jest nowa droga, która ma niespełna tam 2 lata, nie? A zobaczcie teraz na to. To jest stara droga międzynarodowa Mali, Burkina Faso. I to nie jest tak, że oni robiąc nową drogę zerwali starą powierzchnię. Nie. Ta droga stara, ona wyglądała dokładnie tak, jak tutaj widzicie. I teraz wyobraźcie sobie, jak taką drogą jedzie tir. To jest po prostu jakieś nieporozumienie. I te drogi afrykańskie w niektórych miejscach autentycznie tak wyglądają. A po porze deszczowej, jak masz porę deszczową,
i jedziesz sobie, tutaj jest full wody, nie widzisz kompletnie nic, gdzie jest dziura. I załóżmy, wymijasz, wpadniesz tutaj i voilà, ciężarówka się wywala, przewraca. No więc to jest dość ciekawe, na odcinkach widzieliście wielokrotnie przewrócone ciężarówki. Moi drodzy, tak to wygląda w praktyce, ja idę łapać stopa. Dobra, dzisiaj to nie wymyślam. Wszystkie ciężarówki wchodzą w grę, wszystkie pojazdy, że tak powiem, czterokołowe i dwukołowe wchodzą w grę. Nie ma co wymyśleć, kierowników tutaj nie ma nad czym w ogóle z czego wybierać. To po pierwsze, rowerów tylko nie bierzemy. Widzicie tego pana? Nie zdążyłem wyciągnąć kamery, bo bardzo krótki przejazd był, 10 km. Słuchajcie, kogo ja złapałem? Tutaj jeszcze podejdę na szybko, zanim wam opowiem. To jest, moi drodzy, drzewo eukaliptusa. To jest dość ciekawe, łatwo je rozpoznać. O Jezu, jaki olejek eteryczny. Zarąbisty, na papier, na celulozę, ale te olejki, kierowniku, żaden komar się nie ima. Inhalacja. Ziomek, którego złapałem w Związku Radzieckim w 1980 którymś roku, przyleciał do Moskwy, żeby studiować. Słuchajcie, przez 7 lat studiował w Moskwie i był w Polsce w latach tam 80 chyba 7 czy 8 był w Polsce, w Warszawie, jadąc do Niemiec. No i gość tak, mieszkał w Niemczech, mieszkał 10 lat w Chinach, mówi po chińsku, mówi po niemiecku, mówi po rosyjsku. Niesamowite. I pytam go, czy w latach 80 ciężko było wyjechać z Mali. Mówi, że nie, było bardzo łatwo. Prosta sprawa była, nic skomplikowanego. Pytam go jeszcze o kwestię bezpieczeństwa. Jak było kiedyś w Mali? On mówi, że kiedyś to było naprawdę super. Bezpiecznie, wszystko w ogóle było tanie, żyło się po prostu, bardzo dobrze się żyło. Niesamowity gość. A teraz jest, uwaga, tak inteligentny, przedsiębiorczy człowiek jest teraz profesorem na uniwersytecie w stolicy, czyli w Bamako. Ciekawe spotkanie. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten pan też mi sprzedał trochę strachu, bo mówi, że na tym odcinku 20 km do granicy to muszę bardzo uważać, żeby... Dzięki, Paweł, żeby mi się nic nie stało. Ja mówię do niego, tutaj w Mali, szanowny panie, nie ma żadnej najlepszej drogi i nie ma najlepszej pory, żeby tęże drogę przebyć. No i taka jest prawda. Najgorzej w podróży, jak spotykasz ludzi, którzy ci dają strach. Nie wybrzydzaj, mordo, nie wybrzydzaj. Łapiemy tę ciężarówkę. Ona jedzie... Nie, ona za wolno jedzie. Nie ma bata, nie wyciągaj kciuka. Nie wyciągaj! Kurde, ona 15 na godzinę jedzie. Będziesz jechał 2 godziny do tej granicy, ten kawałek. Już wolę z buta iść. Broń Boże, nie wyciągaj kciuka. Nie ma bata. Niech sobie jadą. Tam wiozą z 40 ton towarów. Niech oni sobie spokojnie jadą, my coś innego złapiemy. W takim tempie to ja ich dogonię. Na światłach. Hello Forson! Thank you so much! Our friend from Ghana. Słuchajcie, Forson jest z Gany. Jedzie sobie tutaj, różne trasy robi, bo z Gany jeździ na przykład do Burkina Faso, z Gany jeździ do Nigru, do Mali. Nie będę wam zdradzać, co wozi, bo to jest trochę taka, wiecie, tajemnica, ale śmiga sobie po tych właśnie rewirach, że tak powiem. No i fajne jest to, że mówię tutaj po angielsku, więc lecimy na granicę, ale moi drodzy, w tym odcinku musimy się... For foreign? Yeah, I'll drive the truck for them. Ah, okay. There's an opportunity for them. Our friend asked if there is some opportunity to be a driver in Europe. Jeśli macie jakąś opcję dla koleżki tutaj, żeby pracować na ciężarówce w Europie, to on tutaj właśnie
pyta, do you have license? Yeah. Everything license, passport? Yeah. Wszystko ma. Wszystko jest, paszporcik jest good. No, moi drodzy, więc jak coś to koleżkę tutaj możecie przygarnąć. First on, so the question, how much did you make in 1 month? How it's your salary? 2,500. 2,500. Yeah. Why you accept this salary? There's no job. You must manage. There's no job. You have to manage it. So I pray to God to get opportunity to outside Europe to drive for them. But here in Ghana, you can make better money. No. It's like this. It's like this. Hand to mouth. Hand to mouth. Hand to mouth. Drodzy widzowie, ziomek zarabia około 600 zł na miesiąc jeżdżąc ciężarówką na międzynarodówce po krajach, po których nie chcielibyście nawet podróżować z plecakiem albo jeździć motocyklem bądź samochodem. 600 zł na miesiąc, podkreślam. To jest dość ciekawe, że tak zaniżona stawka. I teraz pytanie, czy on mówi prawdę, czy on oszukuje? Aż nie chce mi się wierzyć, bo to jest naprawdę tak niska kwota za to, że na międzynarodówkę, nie? Więc rozwala system totalnie. Dajcie znać, ile mniej więcej zarabia kierowca ciężarówki na międzynarodówce w Europie. To będziemy mieć punkt wyjścia, bo ja się domyślam, że myślę, że zdychę taki kierowca to powinien wyciągnąć. الدنيا شقاوة فيها الدنيا بالله يا رفيقي تبقى الكون في حضن الطبيعة. Chciałbym powiedzieć tylko tyle, że kończymy odcinek, bo czas antenowy nam się kończy i będziemy się słyszeć w drugim odcinku z granicy już, prosto z granicy. Dlaczego tak robię? Bo wiem, że każda granica wymaga omówienia, wymaga więcej czasu, więc nie chciałbym przeciągać i trzymać Was dłużej. A wiem, że niektórzy do obiadu lubią zjeść tenże odcinek, więc moi drodzy, kłaniam się nisko, pozdrawiam serdecznie z Mali. Thank you so much, brother. Okay, boss. I słyszymy się w kolejnym drugim odcinku z Mali, moi drodzy. Pozdrawiam Was raz jeszcze. Pamiętajcie o zestawie podróżniczym, czyli łapeczka, komentarz i podanie odcinka dalej. Czołem!